Jak księgowa może dotrzeć do klientów poza płatną reklamą? W tym odcinku przedstawię Ci 3 proste kroki do wykonania w 15 minut. Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku 341, w którym poszukamy sposobu na to, jak księgowa może ułatwić sobie pozyskiwanie klientów. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka będziesz chciał do niego wrócić, żeby coś sobie przypomnieć, przemyśleć, sprawdzić, zapraszam na stronę maławielkafirma.pl/341, tak jak numer odcinka, znajdziesz tam szczegółowe notatki, linki i dodatkowe informacje. Ten odcinek ukazuje się 18 stycznia 2021 roku, a to oznacza, że dokładnie 100 lat temu powstała firma Tesla. Czechosłowackie przedsiębiorstwo elektroniczne, które na początku nazywało się Elektra. Do 1989 roku Tesla miała monopol na produkcję sprzętu elektronicznego w Czechosłowacji. Dzisiaj nadal działa, jest dostawcą sprzętu telekomunikacyjnego, między innymi dla czeskiej armii. Ciekawostka, kiedy amerykańska Tesla chciała zarejestrować swój znak w Unii Europejskiej, Czesi zaprotestowali, no bo oni byli na tym rynku dużo wcześniej. Po 3 latach firmy zawarły ugodę i dzięki temu mogą dziś na rynku działać legalnie 2 Tesla. I Elon Musk nie musi się stresować. 56 lat temu w Syrii został aresztowany izraelski szpieg Eli Cohen. Na podstawie jego historii powstał świetny miniserial pod tytułem The Spy. W roli głównej Sacha Baron Cohen. Jest na Netflixie. Polecam. A 28 lat temu ukazało się pierwsze wydanie magazynu Teletydzień. To podobno najchętniej kupowany i najczęściej czytany tytuł prasowy w Polsce. A przy okazji lider w usuwaniu zmarszczek z twarzy gwiazd. Przechodzimy do tematu głównego. Jesteś księgową, prowadzisz biuro rachunkowe. Nawet jeżeli lubisz swoją robotę, możesz nie mieć pomysłów, jak dotrzeć do nowych klientów inaczej niż za pomocą płatnej reklamy. Są na to oczywiście różne rozwiązania. Niektórzy radzą, żeby wrzucać na fanpage posty tematyczne, pisać o zmianach w podatkach, o innych ciekawostkach związanych z księgowością, rachunkowością i finansami w firmie. Natomiast jeżeli próbujesz to robić, to prawdopodobnie widzisz, że to nie do końca działa. To znaczy, takie informacje, owszem, pomagają budować wizerunek, autorytet Twojej firmy w oczach obecnych klientów, którzy dzięki temu czują się lepiej poinformowani, widzą, że trzymasz rękę na pulsie, ale czy w ten sposób dotrzesz do nowych klientów? Raczej nie ma na to większych szans, no bo przecież Twój fanpage obserwują głównie osoby, które już Cię znają. Ale social media możesz wykorzystać w inny, dużo lepszy sposób, żeby dowiedzieć się więcej o swoich potencjalnych klientach. Sprawdźmy więc, czego szukają klienci. W jednej z grup biznesowych na Facebooku wpisałem w wyszukiwarce takie słowa: szukam księgowej. Wyświetliły mi się różne posty i zobaczyłem tam między innymi takie wyniki. Szukam księgowej lub biura. Planuję sprzedawać e-book oraz kurs online. Zależy mi na tym, byśmy się dobrze dogadywały z humorem i dystansem. Chciałabym też, by osoba opiekująca się mną była obeznana we wszelkich zniżkach, ulgach i dotacjach i sama wychodziła z inicjatywą. Cytat drugi. Szukam księgowej, która znałaby się na takich tematach: działalność nierejestrowa, sprzedaż plików cyfrowych za granicę, rozliczanie prowizji z Etsy, sprzedaż rękodzieła, wysyłkowa i do tego umiałaby tłumaczyć w totalnie prosty sposób. Cytat trzeci, ostatni. Szukam księgowej, która ogarnia kwestie praw autorskich, umów licencyjnych itp. Szukam osoby, która sama się upomni pod koniec miesiąca, jak ja do niej nie napiszę, bo jestem człowiekiem chaosem. Pierwsza sprawa, pierwszy wniosek z tych 3 cytatów: ludzie ciągle szukają księgowych, więc warto również regularnie wyszukiwać w mediach społecznościowych czy generalnie w internecie frazę szukam księgowej i reagować, odpowiadać na takie pytania. Ale to nie wszystko. Czy widzisz pewien schemat w tych postach, które zacytowałem? Jeżeli ktoś szuka księgowej albo biura rachunkowego, to często bardziej lub mniej świadomie bierze pod uwagę 2 rzeczy. Po pierwsze, czy ta księgowa zna się na rozliczaniu takiej działalności jak moja? Po drugie, czy będziemy się dobrze dogadywać, czy będzie nam się dobrze współpracowało? Sekret polega na tym, żeby odpowiedzieć na te pytania, zanim klient je zada. I w ten sposób dochodzimy do bardzo istotnej kwestii, jak się przedstawiasz. Na stronie biur rachunkowych widzę bardzo często teksty w stylu: oferujemy następujące usługi.
pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, rozliczanie KPIR, ryczałt ewidencjonowany, deklaracje PIT, VAT, ZUS, zwrot VAT z US, kadry i płace, przygotowywanie wniosków. Albo inny cytat z innej strony. Od 20 lat świadczymy kompleksowe usługi księgowe i kadrowo-płacowe, wspierając przy tym naszych klientów w codziennym rozwoju ich firm. Dbamy o państwa bezpieczeństwo i komfort. Wieloletnia działalność pomogła nam zbudować doświadczony zespół, który fachowo podchodzi do indywidualnych zapytań każdego z naszych klientów. I nie wymyśliłem sobie tych cytatów, one naprawdę pochodzą z prawdziwych stron internetowych firm działających w 2021 roku. Czy widzisz różnicę między tym, czego szukają klienci, a tym, jak mówią o sobie księgowi? Bo moim zdaniem ta różnica bije po oczach. Pytanie brzmi, jak zrobić to lepiej? Chodzi o to, żeby obydwa te opisy, twój opis i opis klienta, były jak najbardziej do siebie zbliżone. Oczywiście na to, co piszą klienci, nie masz wpływu, więc skup się na tym, co możesz zrobić po swojej stronie. Na początek wystarczą 3 proste rzeczy, które możesz zrobić w 15 minut. Krok pierwszy. Określ dokładnie, w czym się specjalizujesz. I bez stresu to nie znaczy, że masz się ograniczać, to nie znaczy, że masz od jutra obsługiwać wyłącznie klientów sprzedających kursy online albo wyłącznie zajmujących się rękodziełem. To znaczy tylko tyle, że bardzo dobrze znasz specyfikę konkretnej grupy docelowej i chcesz mieć więcej podobnych klientów. Krok drugi. Dowiedz się, co obecni klienci cenią we współpracy z Tobą. Może wychodzisz z inicjatywą, umiesz prosto wytłumaczyć trudne rzeczy, może pilnujesz, żeby klient nie przegapił żadnego terminu, odpisujesz na maile w ciągu godziny, może wysyłasz raporty z pięknymi wykresami. Może to być wiele rzeczy, ale uwaga, nie wrzucaj tutaj wszystkiego, co Ci przyjdzie do głowy, bo w taką litanię raczej nikt nie uwierzy. Wybierz sobie jedną, maksymalnie 2 cechy, które naprawdę najbardziej doceniają Twoi klienci. Jeżeli nie wiesz, jakie to cechy, zapytaj klientów przy najbliższej okazji. Może być tak, że odpowiedzi Cię zaskoczą. I krok trzeci. Komunikuj obydwa te elementy, czyli specjalizację i wartościową cechę, wszędzie, gdzie tylko się da. W pierwszej kolejności zachęcam do tego, żebyś zmienił opis swojego profilu w social mediach. Jeżeli wykonasz te 3 kroki i oczywiście jesteś księgową albo prowadzisz biuro rachunkowe, pochwal się nowym opisem swojego profilu, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, #wzorowa księgowa, bardzo chętnie przeczytam. #wzorowa księgowa. Dodatkowo, bonus. Możesz umieścić swój nowy opis w komentarzu pod tym odcinkiem na maławielkafirma.pl/341. Stronę Małej Wielkiej Firmy odwiedza wielu przedsiębiorców i kto wie, może któryś z nich szuka właśnie Ciebie. Opis w social mediach to pierwszy element świadomego budowania swojej marki. Jeżeli nabierzesz ochoty na więcej, postanowisz zbudować silną markę online i chcesz wiedzieć, na czym się skupić i co po kolei robić, polecam rozmowę z Joanną Ceplin w 219 odcinku podcastu. Znajdziesz ją na stronie maławielkafirma.pl/219. Teraz recenzja książki, która przypomniała mi, dlaczego nie rozmawiam przez telefon z pracownikami banków. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie człowiek, który przedstawił się jako pracownik banku. Pyta, czy zgadzam się na przedstawienie oferty. Ja odpowiadam, że tak, a on mówi, że wcześniej musi się upewnić, że rozmawia z właściwą osobą i pyta mnie o dane, o datę urodzenia i nazwisko panieńskie matki. I nie wiem, co mnie tknęło, może byłem w jakimś przekornym nastroju, ale odpowiadam, ale skąd ja mam wiedzieć, że pan faktycznie dzwoni z banku? On na to, nazywam się Jan Kowalski, może pan zadzwonić na infolinię i sprawdzić, że naprawdę pracuje w banku. Ja mówię na to, owszem, mogę zadzwonić i sprawdzić, że w banku pracuje Jan Kowalski, ale nie mam żadnej gwarancji, że to właśnie pan jest tym Janem Kowalskim. No i mój rozmówca nie miał więcej argumentów, więc rozmowa się skończyła i nie poznałem tej oferty. Od tamtej pory nigdy nie podaję takich informacji, kiedy dzwoni do mnie bank, czy operator sieci komórkowej, czy ktokolwiek inny. Oczywiście, jeżeli to ja dzwonię na infolinię, to zupełnie inna sprawa. Wtedy muszę się zidentyfikować, ale jeżeli nieznana osoba dzwoni do mnie, nie ma mowy, żebym się takimi danymi podzielił. Ale dopiero niedawno przeczytałem książkę, która uświadomiła mi, że to moje zachowanie to nie jest paranoja, tylko sposób na
uchronienie się przed realnym zagrożeniem. Chodzi mi o książkę Duch w sieci. Moje przygody jako najbardziej poszukiwanego hakera wszechczasów i ta książka to autobiografia Kevina Mitnicka. Najpotężniejszą bronią Kevina Mitnicka była socjotechnika, czyli konkretnie podszywanie się pod pracowników firm, wzbudzanie zaufania rozmówców i wyciąganie od nich różnych poufnych informacji. Autor w tej książce opisuje właściwie całe swoje życie, głównie różne sprytne sposoby na zdobywanie niedostępnych informacji, opisuje swoje kłopoty z prawem, opisuje jak ukrywał się przed FBI, kilkukrotnie zmieniał tożsamość, zmieniał miejsce pobytu. Ciekawostka, pod koniec tej książki jest nawet wzmianka o wizycie Kevina Mitnicka w Polsce. Czyta się tę książkę jak świetny kryminał, tym bardziej interesujący, że oparty na faktach. Tytuł Duch w sieci, autor Kevin Mitnick. Polecamy. Link do tej książki znajdziesz na maławielkafirma.pl/341, tak jak numer tego odcinka. Zapraszam Cię również do klubu Małej Wielkiej Firmy, do którego możesz dołączyć za darmo. Znajdziesz tam ściągi, checklistę, nagrania wideo i wiele innych przydatnych materiałów dotyczących zarówno pozyskiwania klientów, jak i budowania swojej marki. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl/klub. A na koniec nowość, która pojawiła się w Małej Wielkiej Firmie w ubiegłym tygodniu, w poprzednim odcinku. Trafiam czasem w social mediach na profile osób, które mają ciekawie napisane bio i pomyślałem, że warto takie przypadki, takie osoby w podcaście w jakiś sposób wyróżnić. A ponieważ w tym odcinku mówiliśmy właśnie o pisaniu takiego bio, takiego opisu na profilu, mówiliśmy o tym, jak poprawić bio księgowej lub biura rachunkowego, więc pomyślałem, że warto wyszukać przykład właśnie z tej branży. I znalazłem. Oto wizytówka, na którą zwróciłem uwagę w tym tygodniu. Prowadzimy księgowość i zakładamy firmy programistom, prawnikom, biznesom internetowym. Tak brzmi instagramowy opis biura rachunkowego Piasecki Gongała spółka z o.o. Bio na Instagramie jest ograniczone do 150 znaków i moim zdaniem w tym przypadku te 150 znaków zostało wykorzystane optymalnie. Jeżeli należysz do jednej z tych trzech wymienionych grup, to z całą pewnością taki opis bardziej zwróci Twoją uwagę niż takie suche i ogólne określenie biuro rachunkowe. Kiedy wchodzi się na stronę internetową piaseckigongała.pl, to tam na stronie głównej też są wyróżnione te trzy grupy, choć nazywają się trochę inaczej. Tam jest mowa o księgowości dla samozatrudnionych, dla prawników i dla startupów. Może tutaj chodziło o SEO. To tyle ode mnie w tym odcinku. Na razie i pamiętaj, #wzorowa księgowa.